Samo ramię robota na wiele nam się nie przyda. Żeby robota zaprogramować do jakiejś konkretnej aplikacji i go wdrożyć, potrzebujemy narzędzia, które będzie odpowiadało za wykonywanie określonej pracy. Oczywiście możemy zbudować swoje narzędzie w zależności od potrzeb i konkretnej aplikacji, natomiast ciekawym rozwiązaniem są gotowe chwytaki dedykowane do robota Assista. Chciałbym Wam pokazać jedno z tych rozwiązań, chwytak palcowy firmy Schunk. Mamy dość spore pudełko. Zobaczmy, co jest w środku. W środku mamy oczywiście zestaw instrukcji. Odłóżmy je na bok. Mamy zestaw palców do palce z zestawem końcówek tych palców. Mamy końcówki w trzech kształtach. Płaską, taką z przefrezowaniami na krzyż albo równoległymi. Czyli możemy wykorzystać różne typy końcówek w zależności od detalu, który chcemy pobierać. Dalej mamy zestaw adapterów razem z kluczem i zestawem śrub. I na końcu dobrze zapakowany sam chwytak. Zainstalujmy go. W zestawie z samym chwytakiem mamy dwa adaptery. Zaczynamy od tego większego. Jest to ciekawe rozwiązanie, bo służy on nam jako adapter do podpięcia samego chwytaka, ale również jako miejsce na zamocowanie przewodów wychodzących z flanszy robota. Ma to znaczenie nie tylko estetyczne i poprawia elegancję całego rozwiązania, ale też jest ważne pod kątem bezpieczeństwa. Wystające przewody, konektory mogą nam stwarzać dodatkowe ryzyka, na przykład przy kolizji z operatorem. Mamy miejsce na 3 przewody, mamy wygrawerowane też nazwy tych przewodów, więc parujemy je ze sobą. Zaczynamy od przewodu LAN, przewodu ethernetowego. Wciskamy go w odpowiednie miejsce. Dalej przewód FS do podłączenia naszego czujnika siły. Analogicznie instalujemy go na swoim miejscu. Na koniec przewód HND, który nam służy właśnie do komunikacji, sterowania tym chwytakiem. Również instalujemy go w tym miejscu. Wszystkie przewody mamy schowane, konektory. Każdy ma swoje miejsce. One dość stabilnie nam się chowają tu w tej flanszy. Teraz samą flanszę instalujemy, sam ten adapter instalujemy na flanszy robota. Zawsze warto pamiętać o pinach pozycjonujących, które też mamy w zestawie. Pozwalają nam na bardziej precyzyjne spozycjonowanie samego adaptera i przez to też chwytaka. Dzięki temu mamy łatwiejsze zadanie później przy na przykład zdjęciu takiego chwytaka i ponownym zamontowaniu, chociażby do jakichś czynności serwisowych. Mamy pierwszy adapter, nie przykręcamy go jeszcze do robota. Dokładamy drugi adapter, który już nam służy bezpośrednio do podpięcia chwytaka. Jest takim adapterem dodatkowo przejściowym. Możemy go również spozycjonować za pomocą pinu. Tak jak mówiłem, zawsze warto o tym pamiętać. Teraz za pomocą 4 śrub z zestawu przykręcamy już te dwa adaptery bezpośrednio do flanszy robota. Mamy tu śruby z łbem na klucz impulsowy, więc nie potrzebujemy specjalnych narzędzi, żeby przykręcić ten adapter. Adaptery zainstalowane. Teraz instalujemy sam chwytak. Chwytak ma 4 śruby. Mamy w zestawie też klucz imbusowy, który nam służy do dokręcenia tych śrub przez tutaj odpowiednie otwory. Zakładamy chwytak i dokręcamy. Otwory są pod kątem, więc trzeba dobrze trafić. Ostatnim krokiem jest podłączenie
przewodów elektrycznych, które będą nam sterować naszym wkrętakiem. Obrócę flanszę, żeby mieć łatwiejszy dostęp. Mamy tu standardowy przewód M12, który musimy pod odpowiednim kątem wpiąć do przewodu na naszym robocie. Już widać, mamy podłączenie, dioda nam się zaświeciła, musimy tylko dokręcić nasz przewód. Sam chwytak jest podłączony. Zostały nam jeszcze palce, które mamy w zestawie. Mocujemy je za pomocą dołączonych śrub. Mamy po jednej śrubie na każdy palec. Możemy od razu też zmontować końcówki, które po prostu wpinamy na zatrzaski do naszych palców. I teraz, tak jak mówiłem, przykręcamy po śrubie na każdy palec w odpowiednie otwory. W zestawie mamy też zaślepki, które nam zaślepiają tę boczną część palców. Dzięki temu też same śruby nie są widoczne. Wpinamy je po prostu na zatrzaski. Chwytak jest zainstalowany, możemy przejść do jego konfiguracji. Konfiguracja odbywa się przez oprogramowanie Assisty, czyli ArtiVisualBox, gdzie w ustawieniach początkowych ustawiamy ten konkretny chwytak. W ArtiVisualBox w menu wybieramy opcję Initial Settings, edytujemy ustawienia robota. Dochodzimy do okna, gdzie wybieramy ten konkretny model chwytaka, który mamy zainstalowany, czyli Shunk. Klikamy Next i to wszystko, mamy rozwiązaną komunikację z chwytakiem. Musimy jeszcze ustawić takie parametry jak jego waga, środek ciężkości. Jeśli mamy chwytak zainstalowany na załączonych w zestawie adapterach, możemy wykorzystać domyślne wartości. Te wartości są dostępne w instrukcji VisualBoxa. Możemy je tam odczytać i wpisać domyślne wartości. Jeśli używamy jakichś modyfikacji, innych adapterów, wtedy wprowadzamy te wartości według na przykład rysunku wykonawczego takiego chwytaka i tych poszczególnych adapterów. I to wszystko. Chwytak zainstalowany, skonfigurowany. Możemy sprawdzić, czy działa. Na wbudowanym panelu operatorskim mamy przycisk Hand. Przez jego wciskanie otwieramy, zamykamy chwytak. Jak widzimy, wszystko działa sprawnie. Możemy się brać za programowanie.